Siemka, ja jestem Adacho i ten film nagrywam tradycyjnie dla was wszystkich, ale w szczególności dzisiaj dla dwóch widzów. Dla dwóch widzów, którzy może nie swoim uporem, chociaż jeden z nich pisał komentarze 6 dni. I można powiedzieć, że trochę mnie zmusił. Drugi po prostu zaproponował mi tę grę, ale obaj chcieli zobaczyć film związany z anime Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, czyli seria, którą nazywałem przez długie lata Hunter x Hunter, ale to X jest nieme, że tak powiem. Kolega On i kolega Sylfin namówili. Hashtag namówił, także stwierdziłem, że sprawdzę gierkę, która miała premierę dosłownie kilka dni temu. Nie wiem, w którym dniu tu widzicie, ale na pewno jeszcze w lutym. 18 lutego wyszła ta gra, ja ją zainstalowałem 19 lutego, nagrywam to 21, więc jest to trzeci dzień mojej gry, czwarty dzień po premierze tej gry. I powiem wam, jest ona... ma ona potencjał. Ma ona potencjał. Nie będę jej porównywał do gier pokroju Dokana, który trwa już 11 lat, czy Legends, które trwa już tam, nie wiem, 7, czy która tam była rocznica Legends, bo mamy dopiero czwarty dzień po rozpoczęciu, a Dokkan na samym początku był tragiczny, ale jest tutaj zupełnie inny gameplay niż w tych Dragon Ballowych grach, ale są też elementy z takich gier, w które już kiedyś grałem i trochę dziwnie mi się na to patrzy, grając w grę, która jest jakby oficjalną grą związaną z anime, które jest dużym tytułem anime, no nie? Zaraz zresztą wam powiem, o co chodzi. Ja zakładam słuchafony, założyłem też moją koszulkę, mam jeszcze drugą koszulkę, z taką jak nosił Netero podczas walki z Meruemem. Swoją drogą, to jest pierwszy film od listopada 2023 o tematyce Huntera i szósty w sumie na moim kanale o tematyce Huntera. Na czym gra polega? Zaraz wam pokażę, tylko najpierw oprowadzę was po tutaj głównym menu. Jak widzicie, nazywam się tak jak się nazywam. Wybrałem sobie na awatara moją ulubioną postać, czyli Netero. Tak naprawdę opcji za bardzo tutaj dużo nie ma. No podejrzewam, że to też jest kwestia tego, że gra ma kilka dni, chociaż z tego co widziałem były tam jakieś zapisy na wczesną premierę, czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie jak to było tam ubrane w słowa. Jeśli chodzi o pomoc, no nie ma tutaj za bardzo, w sensie jest samouczek jak się rozpoczyna grę, ale nie ma za bardzo miejsca, w którym, przynajmniej nie zauważyłem, w którym moglibyśmy zobaczyć jakąś pomoc, nie? Dostałem tutaj coś, jakieś darmowe nagrody. Na samej górze macie mój nick, macie mój poziom, macie mój poziom mocy, 32 000 to jest poziom mocy mojej drużyny, która wygląda póki co w ten sposób. Mam do możliwości 3 postacie, po ukończeniu 6 questa będę mógł wrzucić do drużyny 4. Tak się składa, że ten właśnie 6 quest to jest ten, który, no może dzisiaj będziemy właśnie próbować zrobić. Dalej mam ilość staminy, którą mogę użyć, no bo za granie używa się oczywiście staminy. Ilość złota, która jest takim, coś w stylu Zeni w Dokanie, czyli taki materiał, którego jest dość sporo, który się zdobywa poprzez granie, który nie jest materiałem premium. No i tutaj mamy materiał premium, czyli te nen kryształy. Nen kryształy można zdobywać w różne sposoby, dostaje się też za darmo za logowanie. No i jak możecie się domyślać, nen kryształy są potrzebne do samonowania, ale nie do samonowania postaci, co jest dość dziwne. Mamy obecnie 3 banery. Jeden jest, nie wiem w sumie dlaczego tak to wygląda, że mamy baner z Gonem, który ma taką umiejętność. Te postacie też w grze są w stanie puszczać takie, że tak powiem, umiejętności Ultimate. Ale to nie jest tak, że na tym banerze mamy tylko tego Gona. Chodzi o to, że na tym banerze jest większa szansa na niego, więc mamy 0,555, a na resztę mamy jakieś niższe procenty. W przypadku tego Killui jest na odwrót, nie? Killua ma tutaj 0,555% szans. No i jest też baner taki ogólny z wieloma innymi kartami. No i tutaj już jest jakby porówno szansa. Ja samonowałem na tym banerze, ale jak widzicie, zresztą mogę wam pokazać jak wygląda samon. Mamy animację walki Gona i Hisoki. Nie używa się tych kryształów, tylko biletów. Są też różne animacje, już miałem tam dwie różne animacje. W zależności od tego co wpadnie w samonie. No i każdy samon kończy się, przynajmniej póki co mi się tak kończyło, każdy samon kończy się atakiem Gona. Są też różne kwestie dialogowe, są jakieś też rzeczy, które w tle się dzieją. Wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie, więc mogę to skipnąć. Fajne jest to, że mogę po prostu nacisnąć na ekran i to skipnąć. Ale nie będę skipował, może coś wpadnie lepszego. Wątpię, bo póki co trafiłem 2 karty S? Czy Leorio dostałem za darmo? Nie pamiętam już dokładnie. Chyba nic tu nie będzie. Okej, kolejny Killua. No to jak widzicie, moja drużyna wygląda w taki sposób. Gonem sobie zacznę, Gon jest moim liderem i w drużynie mam Netero i Maki.
Ona się nazywała Machi? Nie pamiętam jak się czytało jej imię, przepraszam. To jest ta babka z trupy Fantomu. Generalnie mam tutaj jeszcze Leorio S, ale potem w grze zobaczycie, dlaczego wybrałem taką drużynę, jaką wybrałem. Mam tutaj drużynę, w zasadzie tutaj mam listę swoich kart, które tak na dobrą sprawę są cały czas tymi samymi kartami, ale mogę przeprowadzić tak zwane... mogę za pomocą tych zbędnych duplikatów przeprowadzić tak zwaną ewolucję. Bo jeśli zauważycie, ten zielony Killua i ten niebieski Killua to jest dokładnie ta sama karta, tylko że ten niebieski, czy mogę wam to w ten sposób pokazać, ten niebieski w prawym górnym rogu ma rzadkość Uncommon. Nie chodzi mi tutaj o tę literkę A, tylko o tę rzadkość Uncommon, niebieska. Podczas kiedy ten zielony Killua jest Common. I tak jest na przykład w przypadku tego Gona. Jest zielony Gon Common, potem jest niebieski Uncommon, potem jest fioletowy Rare, potem w przypadku kart złotych mamy Elite, no i tego Gona za pomocą wielu duplikatów udało mi się wynieść jeszcze wyżej, do karty Epic. I tak właśnie działa ta ewolucja, że te duplikaty wrzucamy i w przypadku tutaj akurat tego Killui z 3 takich samych robimy jednego wyższego, nie? Te niebieskie zamieniam na fioletowe, no akurat nie mam tutaj za bardzo więcej do roboty, więc tak wygląda moja paczka tutaj, drużyna. Mamy jeszcze takie sceny, które są akurat dość spoko, bo mamy tutaj dużo scen z całego anime. Na przykład pierwsza scena, kiedy możemy sobie zobaczyć, no tutaj byście musieli obrócić głowę, albo ja wam to obrócę. Coś w stylu Support Memory w Dokanie. Tylko że w przypadku Dokana to się włącza w trakcie gry, kiedy jest określony warunek. I tutaj jest podobnie, tylko że to Support Memory też możemy ulepszać z każdą kolejną rzadkością, bo tutaj działa to podobnie co z kartami, czyli duplikaty karmimy i to Support Memory robi się lepsze. Ale nie dość, że mamy 6 różnych typów tych scen, to możemy je jeszcze ulepszać. Na przykład tu mamy koronę i tutaj w zasadzie możemy to nawet zobaczyć w przypadku tej małej pomocy. Crown, Key, Flag, Cup, Gem, Compass. Czyli jest 6 różnych kategorii i jest też 6 różnych materiałów, którymi można ulepszać te sceny, nie? Więc tutaj mam w przypadku tego gościa możliwość ulepszenia i w zasadzie to tyle, bo już nie mam tego monet złotych, bo one też są potrzebne do ulepszania. Dzienne misje, zaraz przejdę do rzeczy, która jest dla mnie trochę szokująca, w sensie jest dla mnie dziwna. Fakt, że w tej grze dosłownie wszędzie macie możliwość oglądania reklam. Co nie jest takie oczywiste w przypadku takich licencjonowanych gier, nie? Wyobraźcie sobie, gdyby w Dokanie na przykład była okazja do, nie wiem, zyskania jakiegoś DS-a dziennie za oglądanie reklamy. Tutaj jest tego pełno. Za staminę, jeśli wejdę do sklepu, mógłbym to zrobić, ale nie chcę oglądać reklamy, no bo tutaj mamy możliwość wylosowania tych support memory, że tak powiem, no nie? Support scenes to się tak naprawdę nazywa. Mamy też możliwość losowania za te kryształy, ale nie będę tego robił. No i w przypadku innych mamy tutaj sklep, patrzcie, dzienny limit, możemy obejrzeć reklamę. Tutaj mamy ten bilecik, który w sumie sobie wezmę. Naprawdę nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, bo mam tutaj możliwość za 2000 tych nen kryształów kupić 5 bilecików gacha. No dobra, niech będzie. Niech będzie, że kupię. Po coś one w końcu są, no nie? Mam też możliwość wzięcia tutaj sobie darmowo, ale potem muszę oglądać reklamę. Znaczy nie muszę, w zasadzie no nie muszę. Więc jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Czy dla was taka mechanika jest... O, kotki dostały rosołek i się cieszą. Niby nie musimy tego oglądać, ale z drugiej strony jest to dość nietypowe, bo zazwyczaj taki element gry to był zawsze w jakichś takich mało popularnych, nieoficjalnych grach, a tutaj mamy oficjalną grę z Huntera i mamy możliwość oglądania reklam, więc w sumie jest to dziwne. No tak, można też kupić za 5 dych licencję, żeby reklam nie było, a mogę też sobie na przykład tutaj obejrzeć reklamę i 50 tych ceceków, podobnie to wygląda to ceceków, tych nen kryształów zebrać. Więc, jak widzicie, jest też dużo miejsc, gdzie się odbiera te nagrody, też typowa mechanika. No i jest jeszcze coś, czego nie odebrałem, czyli jak nas nie ma w grze, to pasywnie nam się nabijają nagrody. Co jest akurat fajne, bo też dostajemy te sceny, no nie? Więc sporo tutaj tego wpada. Mogę sobie też medytować, a to oznacza, że za albo obejrzenie reklamy, albo za poświęcenie 15 staminy mogę sobie też jakieś tam 300 minut, czyli 5 godzin, nie? Poświęcić na to, żeby mieć tutaj te też nagrody. Więc jest jeszcze jedna rzecz, w sumie do której przejdę. Mamy takie drzewko umiejętności, które w zasadzie jest bardzo proste, bo to, że tutaj są jakieś różne rzeczy, na to w ogóle nie patrzcie, bo wszystko polega na tym, że każdy kolejny krok odblokowujemy za pomocą tych monet. Czyli mamy tutaj możliwość odblokowania jakiegoś buffa permanentnego, zwiększa nam się poziom mocy
no dalej już jest trochę za drogie. A te większe buffy są odblokowywalne za challenge, bo w challenge'ach dostajemy takie zwoje. Do challenge'a może też potem przejdę. Więc generalnie spróbujmy sobie zrobić ten 6. etap, chociaż nawet jeszcze zanim to zrobię, ulepszę sobie Gona. Kurde, dużo dostałem tego gówna tutaj do ulepszania. Byłoby dobrze, gdybym może zrobił to jakoś bardziej porówno. Machi? Chyba Machi to się czytało. Ona nie zadaje dużych obrażeń, ale zaraz zobaczycie, dlaczego ona jest fajna. Dobra, chyba już zużyłem po prostu wszystkie monety, więc nie jestem w stanie tego zrobić. Nie wiem, dlaczego Leorio mi się świeci. Pokażę wam gameplay. Gameplay polega na tym, że jesteśmy wrzuceni do mapy i w zasadzie musimy unikać ciosów. Unikać pocisków przeciwników. Zresztą, zaraz wszystko zobaczycie. Mamy tutaj możliwość wybrania też buffów. Oczywiście w trakcie gry levelujemy, więc możemy te buffy ulepszać. Mamy 3 helperów. Mamy do wyboru 3 helperów. Po lewej stronie macie helperów. Na górze to pomarańczowe to są nasi bohaterowie. Jak widzicie, mam 3. W trakcie upływu gry sami się pojawiają pasywnie. No, zacząłem od Gona, bo tak miałem ustawioną drużynę. No i 6 przedmiotów pasywnych, które też będę wybierał w trakcie gry. Wszystko mogę ulepszać, to oznaczają właśnie te gwiazdki. Więc mam tutaj do wyboru Razor, on się nazywał bodajże, gościa, którego nie pamiętam imienia, i Gotoch. Wybiorę sobie Gotocha, gość, który pasywnie sprawia, że rzucam monetami. Te zielone kopnięcia to jest atak Gona, a te monety to jest właśnie atak tego Gotocha. Mam tutaj możliwość wybrania kolejnych, bo zrobiłem level up. Tak się składa, że jestem na mapie, na której mam bardzo mało miejsca, bo są mapy, na których możecie biegać i jest bardzo dużo miejsca, w zasadzie chyba nawet nieskończoność miejsca. Ale biorąc pod uwagę to, że mam mało miejsca, wybiorę, ona się nazywała Machi, coś takiego, z tego egzaminu na samym początku. Ona ma taki dobry atak na bliski zasięg, te takie tasaki tutaj, które widzicie. Więc w sumie nawet będę chyba patrzył na podgląd tutaj, bo mam to na telefonie, ale ze względu na to, że blokuję sobie palcem. Nie jest to wygodny gameplay, przynajmniej dla mnie. Cześć mała. O co chodzi? Blokuję sobie palcem to i nie jestem za bardzo fanem tego, więc lepiej mi się patrzy tutaj. Jak widzicie, mam możliwość wybrania 2 nowych helperów, pomocników, albo ulepszyć umiejętność Gona. To jest postać, która jest za dobra, za dużo zrobiła, więc muszę przypomnieć sobie jego imię. Shoot McMahon. Shoot ma bardzo fajną umiejętność, która zadaje dużo obrażeń, więc ją sobie wezmę. To jest ta latająca pięść, która tutaj lata po ekranie. Zielone kuleczki to jest exp. No jak widzicie, przeciwnik biega cały czas w moją stronę, a niektórzy też strzelają jakimiś pociskami. No i teraz minęło pół minuty, więc do gry wchodzi Netero, którego atakiem jest rzucanie piłką. Niestety to jest ten Netero początkowy, w sensie niestety. Lubię też tego Netero, no ale wiadomo, że Netero z końcówki anime jest totalnym kozakiem. Wydaje mi się, że chyba nawet jest do trafienia taki Netero, nie jestem pewien, ale mogę teraz głupoty gadać. Ogólnie działa to tak, że to ja jestem tą postacią, która może otrzymać obrażenia. Mój Netero, zresztą zobaczcie tutaj zaraz to, jak wam to pokażę, zlewelujemy sobie jego piłkę. On może wchodzić w przeciwników i to nic jakby nie będzie miało żadnego znaczenia. Jedyna postać, która musi unikać przeciwników, to jestem ja, czyli Gon. No i teraz wchodzi ona. Maki, która ma taką aurę. Na początku myślałem, że jest to dość mocna umiejętność, ale wow! Okej, zaraz dokończę myśl. Na ekranie raz na jakiś czas po pokonaniu jakiegoś większego bossa pojawia się taka skrzynka, gdzie mamy możliwość wylosować 5 ulepszeń. I one się mogą powtarzać, jak widzicie zresztą. Teraz wylosowałem 3 z maksymalnie 5 i wszystkie trafiły się na Gona, czyli Gon z 2 gwiazdek wchodzi na 4. 3 upgrade'y Gona dostałem praktycznie za darmo. Więc Gon teraz, jak widzicie, te jego kopniaki są jeszcze silniejsze, jeszcze większe. No i mam na placu przeciwników, którzy zostawiają takie gówna na ziemi. Trochę dostałem obrażenia. Tutaj Jenny, to te monety to są właśnie te monety, o których wspominałem wcześniej. Je też można w trakcie gry zdobywać. Ta aura, Machi, nie pamiętam, naprawdę, przepraszam, nie pamiętam jak się czyta jej imię. Wydaje mi się, że Machi. Ona zadaje mało obrażenia, ale jej siłą jest to, że leczy. A w przypadku tej gry jest mało opcji do tego, żeby leczyć. Wiecie co? Aura Gain. Ulepszymy sobie Gona. On zadaje bardzo duże obrażenia, a jesteśmy już praktycznie jeden krok od tego, żeby być na maksa wylewelowani. Więc sobie zrobimy tak, że Gona docisnę do samego końca. On jest tutaj tak naprawdę odpowiedzialny za obrażenia. O, na ziemi leży wędka, która sprawia, że podnoszę cały exp, który jest na ziemi. Nie mam jeszcze żadnych umiejętności, więc mam tutaj możliwość wzięcia 2 rzeczy. Albo aura, nie do końca jeszcze kojarzę, co robi to aura gain. Mam tutaj na dole napisane, że
Evolve Target. Może to jest kwestia tego, że te moje umiejętności będą większe, ale też jest inny przedmiot, który sprawia, że umiejętności są większe, więc chyba nie o to chodzi. Nie wiem tak naprawdę o co chodzi, ale ulepszam tutaj shoota. Aura Pick-up Range. To nie jest aż tak istotne, zasięg zbierania expa, bo mapa jest mała, więc to by się przydało na innych mapach. Wezmę sobie to, co zadaje większe obrażenia. No i teraz jesteśmy w takim momencie walki, gdzie tam już zrobiłem 40% przeciwników, więc przychodzi boss, który ma takie, a nie inne ataki. O, dobra, dziabnął mnie trochę, ale tutaj mam na ziemi pigułkę, która leczy, więc podniosę ją sobie. Tego trzeba unikać, bo te ataki są mocne i też w taki chaotyczny sposób trochę latają. Szczerze mówiąc, nawet nie będę za bardzo podchodził do niego. O, mam ulta! Patrzcie to! Raz na jakiś czas mogę użyć ulta, czyli specjalnej umiejętności. W przypadku Netero jest to... Szabam! Oj! Aż się trochę zlagowało. Okej, dobra. Mamy ten jego cios. Cios wdzięczności, nie? Zasięg moich ataków chyba jest na tyle duży, że mogę sobie pozwolić troszeczkę dalej stanąć. Kurde. Bo Maki nie bije aż tak dużo. Okej, pokonałem go, więc teraz dostałem wędkę, leczenie, czyli tę pigułkę i tę skrzynkę, która mi ulepsza umiejętności. No teraz niestety tylko jedna wpadła. I to jeszcze dla postaci pomocniczej. W prawym dolnym rogu, jak widzicie, mam możliwość tutaj używania tych ultów, tylko mają dość spory czas odnowienia, więc to jest coś raczej, co warto zachować na bossa. No i tutaj, jak widzicie, te memory scenes się pojawiają raz na jakiś czas, czyli na przykład co 400 zabić, włącza wam się jakiś efekt, dajmy na to plus 5% kryta. Generalnie Netero jest postacią, która też zadaje duże obrażenia, więc wybiorę sobie tutaj ulepszenie jego. Mamy tutaj już przeciwników, którzy rzucają we mnie jakimiś pociskami nieprzyjemnymi. Postaram się tutaj zniwelować ich na samym początku. Jakieś psy w ogóle latają. Chyba jesteśmy w ogóle... Nie, to jest to miejsce, gdzie był egzamin na łowcę, nie? Bo w tle widzimy ten balkonik. Więc to jest jeszcze początek egzaminu na łowcę. Bo już miałem kilka lokacji, takich jak las, te bagna, dom Zoldików i tak dalej, więc wydaje mi się, że nie ma tutaj jeszcze wszystkich lokacji, które chcą dodać. Jestem pewien wręcz, bo kręcimy się wokół pierwszych sag tak naprawdę. Nie ma niczego z sagi mrówek chociażby. Potem jak się idzie dalej... Znowu kolejny boss? To szybko żeśmy przeszli, 60%. Co 20% boss. Damage dealt 5%. Szczerze mówiąc, chyba mimo wszystko wziąłbym na początku Netero, bo to jest ważniejsze, żeby... Tak przynajmniej zauważyłem. Żeby postacie były na wyższych poziomach. Tutaj mamy taki wzór ataków, że muszę być trochę dalej. Tutaj mamy szarżę tego gościa. Pozbieram sobie przy okazji trochę expa. Tak się składa, że mam tam w rogu pigułkę do leczenia, więc będę mógł w razie czego się uleczyć, jak mi HP spadnie. Ale mówię, zasięg mam ataków całkiem duży, bo to, że Maki jakby nie sięga swoją aurą, to nie jest aż tak ważne, ale biorąc pod uwagę, że... Okej, koty mi znowu niszczą mieszkanie. Że to Netero i Gon zadają najwięcej obrażeń, chociaż muszę podejść bliżej, żeby to sięgało. To Maki jest tylko od leczenia. Jakbym był zraniony, to sobie po prostu pójdę po tę pigułkę, nie? Która leży w rogu. O, dobra, podszedłem trochę za blisko. Może się będę kręcił trochę w tych okolicach. Zresztą i tak już gość jest na wykończeniu, więc nawet podejdę do niego i już to zakończymy. Okej, 60%, więc jesteśmy za połową. Byłoby dobrze naprawdę, gdyby udało się... Patrzcie, co się dzieje. 5 upgrade'ów wleciało. Byłoby dobrze to zrobić, bo ten 6. etap questa jest dość istotny, bo wtedy mógłbym sobie do drużyny wrzucić 4. postać. Gotow 2 update'y. Mochi, nie pamiętam jak ona się nazywała, ta z egzaminu, ta kucharka, ale też ma 2 update'y. Netero wchodzi na 5 gwiazdek, a to oznacza, że Gon i Netero są na 5 gwiazdkach, ale jest jeszcze możliwość ulepszenia ich do takiej specjalnej umiejętności, czyli jeden krok dalej. Wtedy oni dostają jedną czerwoną gwiazdkę i umiejętności są jeszcze silniejsze. Jak teraz będę miał bossa, to pokażę wam ulta Machi. Ja muszę Jak ona się nazywa? Machi, okej, Machi. Nie pokazywałem wam jeszcze tego ulta. Gon nie ma ulta, no bo on nie jest postacią S. To jest jakby rzadkość postaci. On jest ulepszony do tej jakby elitarnej, nie wiem jakby to nawet nazwać, no bo to jest elitarna nadal rzadkość, ale typ postaci to jest A. A postacie A, jakby tieru A, nie mają ultów. Obniżenie cooldownów, mniejsze obrażenia przyjęte i prędkość. Wezmę sobie obrażenia, w sensie mniejsze obrażenia przyjęte, bo mapa jest dość ciasna, jak się potem zacznie robić nieprzyjemnie i będzie dużo przeciwników, to może to różnie być, więc wolę sobie tutaj zagrać trochę defensywnie. Ulta oczywiście teraz używać nie będę, no bo nie ma po co na przeciwników takich, więc ulta, tak jak mówiłem, lepiej trzymać na bossa. Jak widzicie, na polu pojawiają się też żółte kuleczki expa, więc to jest po prostu
większy exp, no nie? Wydaje mi się, że ręka byłaby lepsza z shoota, więc sobie to zrobimy. Będzie troszeczkę szybciej latać. Ona potem na samym końcu, jak zobaczymy w statystykach, zadaje dość sporo obrażeń. Na końcu zawsze rozgrywki, bo oczywiście tutaj pod timerem mamy, pod zegarem mamy progres w procentach. O! Włączyło się tutaj support memory, no nie? O, kolejne support memory się włącza. Możecie sobie tam czytać, różne rzeczy to oznacza. Włączam ulta teraz, Machi. Co 400 killi na przykład, co 400 zabójstw mamy tarczę, co 400 zabójstw plus 5% kryta i tak dalej, i tak dalej. Więc kojarzę, że ten przeciwnik, jak on się nazywał? Zuchi? Coś takiego. Ten z areny, no nie? Zunama? On był gościem, od którego trzeba trochę uciekać, bo ma szybko atakuje i dużo razy doskakuje, jak widzicie tutaj, nie? Cały czas muszę trzymać go na dystans. No wiadomo, muszę też być w miarę blisko, żeby zadawać mu obrażenia, ale on już o to zadba, żeby do mnie podchodzić. Zushi jest jego... Okej, Zushi, tu jest jego nazwa na górze. Głupi jestem. Dobra, Zushi. Okej, co tam wpadnie? 3, nie jest źle. Helper i 2 razy damage taken zmniejszony. Dobra, niech będzie. Niech będzie. Teraz mamy przeciwników, którzy są jeszcze silniejsi. Po każdym bossie mamy przeciwników, którzy są troszeczkę silniejsi od poprzednich. Więc basic skill size, to sobie wezmę. Rozmiar moich obrażeń, moich ataków. No i tutaj robi się już nieprzyjemnie, jak widzicie. Robi się już nieprzyjemnie, mam jakiegoś większego przeciwnika, wezmę sobie tę skrzynkę. Może wejdzie mi tutaj jakiś Gon albo Netero, nie za bardzo, ale Machi dostała update'a, więc jej aura jest teraz trochę większa. Ona nie zadaje aż tak dużych obrażeń, ale chyba będę się musiał trzymać tutaj w miarę w rogu i jakoś tego expa zbierać, żeby nie było tak, że ja ich zabiję, a nie zbieram expa, nie? Dostałem tarczę. Tarcza mi blokuje jedno uderzenie i potem daje mi nieśmiertelność na sekundę, więc ona jest spoko, bo ona się jakby aktywuje co 400 zabójstw. Jenny Game, czyli to zwiększenie ilości monet, to nie jest aż tak ważne, prędkość mi się nie przydaje, idziemy w shoota. Okej, ta aura Machi jest całkiem tutaj przydatna. Ona nie zadaje wielu obrażeń, ale potem jak ją się wyleweluje na maksa, to ona też spowalnia przeciwników i myślę, że w takim scenariuszu to byłoby spoko. Jak widzicie, mam taką malutką mapę, która ma tutaj dość małe granice, więc będąc sobie tutaj w rogu jest łatwo... Okej, dobra. Chyba to jest ostatni boss w ogóle. Ostatni... Ała! Damage taken. Chyba wezmę sobie damage taken, wiecie? Chyba wolę sobie to wziąć, żeby on mnie nie zabił, bo jesteśmy już naprawdę blisko. Jeśli wytrzymam 40 sekund, to gość zaraz dostanie mojego ulta na papę. Dobra. W międzyczasie może jeszcze level jakiś wbije. No teraz nie mam paska mojego expa, no nie? Więc to zostało zamienione na pasek mojego... znaczy pasek zdrowia przeciwnika. A, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Czyli możliwość kontynuowania, jeśli umrzecie. Za, oczywiście, reklamę. Mam nadzieję, że nie będę tutaj musiał z tego korzystać. Okej, mam tutaj jeszcze monetę, sobie wezmę. 7600 monet, no nie aż tak źle. Kurde, całkiem dobrze wchodzi. Szkoda, że się nie udało odblokować maksymalnej umiejętności Gona i Netero, bo potem te umiejętności są jeszcze lepsze. O! Ale za to mamy ulta. Być może nawet zakończymy to ultem, bo mało HP mu zostało. Bum. Aż ekran pęka. I... Ty, udało się. Nie wierzę. Dobrą drużynkę zebrałem. Bo wczoraj mi się nie udało tego zrobić, jak grałem z Leorio, no ale Machi tutaj robi robotę, nie? Ona leczy, więc ona jest bardzo potrzebna. A, nie wziąłem statystyk, nie pokazałem wam statystyk, szkoda. O, odblokowałem większą prędkość, no tak, jest też auto. I dodatkowa postać, no to teraz wrzucam sobie do drużyny Leorio. Czemu mój Leorio jest na pierwszym poziomie? Muszę go tutaj ulepszyć. Mamy guzik do ulepszenia pojedynczego i do takiego wielorazowego. Leorio wskoczył na 4. poziom. Przyda się. Jeśli wejdziemy sobie w postać, mamy tutaj możliwość zobaczenia jego statystyk, jego umiejętności, które się odblokowują z każdą rzadkością, jego skilli, które możemy tutaj też podejrzeć. Leorio puszcza taką pięść z podziemi, którą kojarzycie pewnie z końcówki anime. Potem ona się robi trochę większa, robi się ich więcej, no i na samym końcu po prostu to chyba ultimate skill, nie? Czyli tak, bo to jest SK. Robi się taka wielka pięść. Mogę wam pokazać tutaj ultimate skill. A nie, to pokazywałem wam ultimate skilla Machi. Taki obszarowy atak.
przypadku jej zwykłego skilla, to co widzieliście, chyba będzie tutaj pokazane jeszcze, o właśnie, jak jest on wymaksowany, to robi się większy, fioletowy i też spowalnia ludzi, którzy są w środku. W przypadku Netero zwykłym atakiem jest ta piłka, a wylewelowany atak na maksa jest wieloma dużymi piłkami. Fajne jest też to, że on nie puszcza ich w jednym kierunku, tylko w zależności od tego, gdzie są przeciwnicy, nie? Czyli może puścić kilka piłek w wielu kierunkach, bo na przykład w przypadku Gona, no on ma tutaj to kopnięcie, które wygląda dość żałośnie na początku, no ale potem, jak już macie je wylewelowane, zobaczcie, jak na wielu przeciwników to dobrze działa, nie? Więc fajnie jest mieć kilka osób, które w drużynie robią inne rzeczy. Możemy sobie tutaj coś wyewoluować, ale już w sumie nie będę tego robił. Także, może jeszcze jakiś summon na końcu? Mam tutaj możliwość zrobienia summona? O! A to Kurapika złoty mi tutaj wleciał. A to oznacza, że mogę... czekaj! To tak działa? Support? To jest typ postaci support? O kurde, nawet nie wiedziałem. Netero robi takie obrażenia. Mogę Netero nakarmić 2 Kurapikami? I Netero mi teraz wchodzi na Elite 2. Czyli nadal jest jakby złoty, ale ulepszyłem jego rzadkość? Czy to jest określenie rzadkości? Nie wiem. Mogę go tutaj ulepszyć, bo tutaj odebrałem też jakieś misje, ale szczerze mówiąc, chociaż nie, no nie będę ulepszał postaci A. Więc wrzucę wszystko w Netero. Biorąc pod uwagę, że tutaj mam już, jak widzicie, zrobione samony i za 26 samonów będę miał gwarantowaną kartę S, to już sobie dokończę tutaj robienie tych samonów. Także skończymy to 7 singlami. Jak widzicie, gameplay... gra jest póki co dość biedna. Jeśli wam się wydaje, że gra jest skomplikowana, okej, wpadła karta złota. To jest karta A, to fajnie. Jeszcze nie znam tych animacji do końca. Widzę tutaj po bokach taką delikatną złotą poświatę, ale nie wiem, czy to cokolwiek znaczy. Gra nie jest skomplikowana, o właśnie, tutaj też jest postać A, tylko zielona, nie? Czyli widzicie, jakby jest tier postaci i też rzadkość. Jak sobie wejdę na przykład tu, nie tutaj, bo to jest ten gon, który jest na banerze. Czyli mamy tak, S Rarity Elite, A Rarity Elite, to co trafiłem przed chwilą, A Rarity Rare, A Rarity Uncommon i A Rarity Common. Okej. No i potem ten gwarantowany to mamy tutaj jedną z kart S. Czyli mamy tier postaci i te rzadkości, chociaż te tiery też są nazywane rzadkościami. No co wiadomo, czyli można trafić tak naprawdę taką samą kartę, dajmy na to tego Gona, tylko w różnych wersjach. No dobra. Skipniemy sobie, bo tutaj podejrzewam, że w tych singlach nic wielkiego nie będzie. 2 razy niebieski Killua. Złoty Gon. Zaraz zobaczymy, czy może coś będę mógł wyewoluować. Zielony Kurapika. I znowu złoty Gon. A to oznacza, że może coś tam jednak będę mógł wyewoluować, nie? No bo na przykład... patrzcie, bo jeszcze jest typ postaci. Mogę tego Kurapikę wyewoluować, więc to zrobimy. Z zielonego wpada na niebieski, chociaż ja Kurapiki jeszcze ani razu nie używałem. Ale mam już niebieskich, więc mogę sobie zrobić z niego fioletowego. I w przypadku Killui też z niebieskiego mogę zrobić fioletowego. I w zasadzie to tyle póki co, nie? Bo... No dobra, tak czy siak. Tak to wygląda póki co. Challenge'ów wam nie pokazywałem. Jest, jakby gameplay nadal jest tam taki sam, no nie? Tylko, że są też misje na przykład do zrobienia, że w trakcie gry musicie wyewoluować 2 skille, tutaj bla bla bla, Leorio musi być na 5 gwiazdkach albo coś takiego. Więc gra póki co nie jest aż tak bardzo skomplikowana. Może wygląda na skomplikowaną, ale nie jest. Więcej jest chyba tutaj odbierania nagród i oglądania reklam, jeśli chcecie. Najbardziej żałuję tego, że za tę walutę nie można robić samonów na postacie. No jest to trochę głupie. Bo mamy tutaj oczywiście ten sklep, gdzie te bilety można kupić za pieniądze, no ale zobaczcie, w sumie już dzisiaj wydałem, no nie wiem ile tam jeszcze wcześniej zrobiłem, 3? To w sumie mogłem zrobić multi-samona. 15 tiketów jest za 70 zł. No, albo za te kryształy można robić tylko tutaj. O, mogę wam w sumie tutaj pokazać jak robię, o. 10 memory. Są tutaj różne sceny z anime. Mamy tę babkę z Zoldików, znowu to samo. Jest i Colt z mrówek. Poki ona się nazywała? Gość, nie pamiętam z początku egzaminu. Colt.
Tutaj jak widzicie też są różne rzadkości, póki co trafiam same A, ale to chyba dlatego, że są gwarantowane. Aha, no tak, są A, ale są różne rzadkości. Znowu mogę sobie coś tam wyewoluować, ale nie będę was już zamęczał. Także, dajcie znać, jak wam się gra podoba. W sensie, nie mam zamiaru chyba dalej z niej nagrywać. Szczerze mówiąc, nawet się zastanawiam, czy dalej będę w nią grać. Ale stwierdziłem, że na prośbę was, niektórych z was, nagram coś i z Huntera, i z tej gry, która jest bardzo świeża, więc napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba, napiszcie w komentarzu, być może ktoś z was już gra w tę grę, może są jakieś rzeczy, o których nie wspomniałem, tak czy inaczej, dzięki za uwagę, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, trochę dużo ostatnio gier, ale jak sobie zerkniecie na mój kanał, tam od wielu lat, ponad 10 lat, jest na moim banerze napis gry, vlogi i inne bzdety. Gry. Okej? Gry. Także tak. Dziękuję. Dziana.